Do każdego filmu powinien być nagrywany jakiś wstęp, a jak dobrze wiecie, najlepiej się sprzedają dramatyczne filmy. No więc na taki film Was muszę zaprosić. Ktoś mi pożałował samochodu i mi się samochód spierdzielił. A, to nie to. To akurat wina państwa. Ale to i to już raczej wina infotainmentu, który umarł, ekran, jak i jednostka wewnątrz. Zapraszam na film. Witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisu Young Seat Arona FR Sapphire Blue. Co słychać w Aronie? Sierpień 2026. No co słychać, co słychać? A rodzina zdrowa? A zdrowa, dziękować. A ojciec zdrowy? Zdrowe, dziękować. A twoja... No nic, normalnie, wszystko się zgadza tak jak jest, tak widać właśnie na ekranie. Mamy usterkę systemu SOS, mamy usterkę systemu infotainment. Nie możemy się połączyć z nawigacją, nie możemy się połączyć z systemem audio, nie możemy się połączyć z telefonem. Niestety jakaś niespodziewana usterka pojawiła się dosłownie wczoraj. Jadę tutaj do garażu, bo tam mam jakieś narzędzia, którymi będę mógł się posłużyć. Skanowałem samochód przez urządzenie OBD11. Moduł infotainment w ogóle się nie wyświetla. Mam parę test, no ale muszę zobaczyć, czy cokolwiek będę w stanie zdziałać. Samochód jest na gwarancji jeszcze. Tak jak mówię, sierpień 26, auto kupione w końcówką maja 22, więc jeszcze mamy parę miesięcy gwarancji. Jeżeli nie uda mi się uruchomić samodzielnie tego, no to będę zmuszony i oddać auto do serwisu, no i czekać na diagnozę i czekać na naprawę. Pogoda po tylu dniach paskudnych upałów. Dzisiaj jest chłodniej i deszczowo, no ale cóż, jak trzeba robić, to trzeba robić. Mam też jeszcze parę innych dodatkowych rzeczy, ale to chyba najważniejsza rzecz dzisiaj, czyli uruchomić system infotainment, spróbować w ogóle, żeby działał. Mam kilka tez i przypuszczeń, co mogło się stać z tym systemem infotainment, ale może zacznę od początku. Wczoraj jechałem na zakupy, wsiadłem do samochodu, wyłączyłem muzykę, bo nie było mi potrzebne, dosłownie 5 km miałem do przejechania. Jedyna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że globus, który pokazuje się w prawym górnym rogu infotainment, był wyszarzony. Ja mam wszystkie usługi od 4 lat, Seat Connect, internetowe radio, czyli mam tak samo doładowaną kartę eSIM z transmisją danych. No i rzadko się zdarza, żeby ten globus był wyszarzony, bo są po prostu aktywne te funkcje. Dojechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, ładowałem sobie to do bagażnika. No i fakt faktem, że były to zakupy budowlane, więc trochę obciążyłem auto z tyłu. Wsadziłem te rzeczy do bagażnika, wsiadłem do samochodu, odpaliłem. No i pojawił się komunikat, że znaki drogowe są niedostępne. Natomiast auto było mocno obciążone i sobie tak pomyślałem, aha, obciążony tył, może kamera ma inne nastawy i ona nie widzi tego. No i tak mówię, dobra, okej, no to dojadę, to się pewnie coś pojawi. Czy tam naprawi się samo, tak? Bo często, czy tam z radarem, jak jest śnieg, występują takie przypadki, jak szyba jest brudna, to jest podobna sytuacja, że na przykład nie działa nam High Beam Assist. Natomiast tutaj dojechałem na miejsce, no i nic się nie zmieniło. Dodatkowo doszedł jeszcze komunikat, że nie działa system SOS i żeby udać się do serwisu. No to już mnie zaniepokoiło. Dodatkowo na początek świeciły się jeszcze tutaj te przyciski. Były podświetlone, natomiast radio samo z siebie się nie uruchamiało. I teraz tak,
Co przypuszczam mogło się stać? Według skanowań wyskakuje zwarcie do masy głośnika czy też mikrofonu systemu SOS. Mikrofon systemu SOS znajduje się tam. Trzeba zobaczyć, może jakieś rozszczelnienie, może jakaś woda, natomiast było totalnie sucho i nie ma żadnej wilgoci, nie ma mowy o tym. Natomiast może się odpiął. Istnieje taka opcja. Robiłem sobie po prostu wczoraj burzę mózgów i tak zastanawiałem się, co to może być i co jeszcze może wystąpić. Jak dobrze pamiętacie, robiłem ostatnio i jest na kanale indukcyjną ładowarkę. No dobra, tylko że ja w tym czasie byłem już na wakacjach i zrobiłem około 5000 km i wszystko było w porządku. Ale rozważam taką opcję, że po prostu gdzieś którąś wtyczkę nie wpiąłem i ona się poluzowała. No i ona się poluzowała do tego stopnia, że się wypięła i przestało działać. Nie działa kamera cofania również, ale to jest związane z tym, że nie ma zasilania infotainment. Jeszcze jedna opcja, która by była najprostsza w zasadzie, to jest to, czy jest jakiś bezpiecznik od infotainmentu i on się spalił. Te opcje muszę posprawdzać i muszę wykluczyć. Jest jeszcze jakaś ostateczna ewentualność, że gdzieś wiązka została zagięta, wiązka się przetarła, wiązka się przepaliła, natomiast ja tutaj nic nie czułem i nie mam ku temu najmniejszych podejrzeń. Są jeszcze dwie opcje, których nie można wykluczyć, a mianowicie ostatnio trochę to auto mniej jeździ, ale nie wiem, czy wiecie, że akumulatory ostatnio w tych nowych autach są fatalnej jakości, ale bardziej dostają po dupie od ciepła niż od zimna i od mrozów. I tu może być problemem akumulator. Natomiast dziwne, że wyłączył cały system infotainment i on nie działa. Jeszcze jedna rzecz to może być wadliwy kabelek start-stop, który też jakoś przekierowuje to napięcie i daje jakieś wadliwe komunikaty. No i ostatnia rzecz to najbardziej prawdopodobna i wydaje mi się, że to będzie właśnie to po prostu fakt, że elektronika umarła. Elektronika nie mówi, kiedy umrze, po prostu rozłącza się i już nie mamy łączności z tym modułem. Nie ma sensu tego naprawiać, najczęściej wymienia się cały moduł infotainment, on jest w schowku. Następnie trzeba go dopisać do sterownika, zaadaptować, zdjąć ochronę komponentu i tak dalej. Oczywiście musi być z legalnego źródła. Koszty są niemałe. To nie jest przekładanie elementów, to nie jest część mechaniczna, więc trzeba ją zakodować. Ona jak najbardziej musi być dopisana do tego samochodu. Zwłaszcza, że samochód ma funkcje internetowe, samochód ma łączność Connect. To wszystko musi współgrać. Tak więc robią się koszty i robią się wydłużone terminy po prostu naprawy. To nie jest wymiana koła, to nie jest naprawa hamulcy, nie jest to wymiana drążka, stabilizatora czy czegoś innego. Przykro. Ale no, mam nadzieję, że ta opcja nie będzie konieczna. Jeżeli niestety nie poradzę sobie z tym, no to oddam samochód do autoryzowanego serwisu obsługi i zobaczymy, jak potraktują mój konkretny egzemplarz. No więc tak, wyciągnąłem sobie infotainment ze schowka. Powtarzam i pokazuję za każdym razem, używam takich kluczy. Muszą być idealnie proste, bo jak wyciągamy, mogą się nam zahaczyć te zęby. Wkładamy tutaj, to odskakuje. O, widzicie? Tak to się blokuje. To jest pozycja zablokowana. Wyciągnąłem, wypiąłem sobie tą wtyczkę, ale przy wyciąganiu zrobiłem chyba za krótkie przewody od ładowarki indukcyjnej. To jest tylko sygnał, żeby się pojawiał komunikat tutaj, że jest ładowarka podłączona, że ładuje. No i je wyrwałem, ale nie wiem, czy one miały na to wpływ. Natomiast tu przyglądam się temu kablowi przewodowi. Zaraz sobie może wyszukam w instrukcji, czy tutaj jest jakiś, od czego jest odpowiedzialny, ale on jest tu biały, jakby naciągnięty. I tutaj z tej strony też jest biały, jakby był naciągnięty. Jeżeli on ma przerwę, to może powodować owy błąd. Natomiast druga sprawa, którą zauważyłem i mogło to
prowadzić do tego, chociaż to jest tylko obudowa. Ten przewód był tutaj dotknięty tak. Mógł robić zwarcie, najprawdopodobniej. Tylko że jeżeli one by były przewodzące, to one by były oddzielone od siebie, bo może się to zdarzyć, że po prostu one o siebie będą dotykać. No to jest układ, jak widzicie, z końcówką G, ale na internecie, gdybym miał szukać, to muszę szukać tego z końcówką A. Tutaj jest H57 i 0809 oprogramowanie te. W tej aktualnie wersji, w tym opakowaniu mam aktualizację do 0889. No to one się aktualizowały na bieżąco, te 0809, one się bardzo wieszały. No ale doszedłem jeszcze do tego, że w skrzynce bezpieczników, czyli znajdującej się tam pod kierownicą, jest jeden bądź też dwa bezpieczniki. Jeden jest na pewno od infotainmentu, drugi jest prawdopodobnie od systemu Beats połączonego z infotainmentem i trzeba by było obydwa sprawdzić, ponieważ na systemie Beats też był jakiś błąd, że nie działa subwoofer i nie działają głośniki z przodu niskotonowe. Prawdopodobnie może się spalił właśnie bezpiecznik. No i do tego celu dążę. Jeszcze nie odpinałem akumulatora, jeszcze do tego się wstrzymuję. Natomiast tutaj bardzo niepokoi mnie ta wtyczka. Mam nadzieję, że to tylko doszło do spalenia bezpiecznika, a ten konkretnie przewód nie jest przerwany. To nie jest problem go zrobić, tylko żeby go zdiagnozować, że on faktycznie jest uszkodzony. Muszę sobie pogrzebać i dopatrzeć się, od czego on jest, że on jest tak naciągnięty, że aż jest biały. No i tak, wróciłem sobie, odpiąłem to, posprawdzałem złącza, podpiąłem ponownie. Jakie zmiany nastąpiły? Po podłączeniu OBD11 moduł się pojawił, natomiast jest tam przerwa w komunikacji z anteną, chyba, nie wiem, nawigacyjną czy coś takiego. No i jak widzicie, kompas obecnie niedostępny, audio obecnie niedostępne, telefon obecnie niedostępny. Lane Assist to się sam wyłączył, Lane Assist działa. Front Assist to wszystko jest. Jak parkuję, no to mam Side Assist i asystenta wyjazdu. Czujniki też pikają, natomiast kamera nie działa. Nie wiem, no gdzieś tam na forum Passata widziałem informację, że nie działał ekran komuś, jak padła antena. Tylko że kurde, dlaczego się ekran nie włącza, nie? Dzwoniłem w tej chwili do Volkswagena do Katowic, żeby zgłosić się, może żeby podjechać na serwis. Mamy dzisiaj 7 sierpień. Pierwszy najbliższy możliwy termin to jest 4 wrzesień. Są jeszcze serwisy w Katowicach na Kościuszki i jest w Gliwicach Lelek. Nie wiem, czy do nich się odezwę, czy przez aplikację zadzwonię na Seat Mobility, bo mam gwarancję, samochód jest na gwarancji, więc mam gwarancję mobilności. No i oni by przywieźli auto zastępcze i ten zabrali i wtedy jest szansa, że samochód będzie wzięty że tak powiem, poza kolejnością gdzieś tam w serwisie. Natomiast czy uda się go zrobić w terminie jakimś rozsądnym, trudno mi powiedzieć. Chciałbym po prostu wiedzieć, co się zepsuło. Co mogłem ze swojej strony sprawdzić, to sprawdziłem, podłączenia są prawidłowe, bezpieczniki są prawidłowe, tego Wam już nie nagrywałem, co Wam będę pokazywał, wiecie gdzie są bezpieczniki, wiecie gdzie jest jednostka centralna. Nic więcej nie mogę zrobić, jedynie co, to oddać do serwisu i oczekiwać na jakąś większą diagnozę. To tyle z dzisiejszego filmu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć. Na podsumowanie, na koniec dnia obdzwoniłem 4 serwisy na Śląsku, zaczynając od Katowic, gdzie są 2, przez Bytom i do Lelka w Gliwicach kończąc. Dzisiaj, jak wspomniałem wcześniej, mamy 7. Udało mi się umówić termin za 18 dni na 25 sierpień.
No i przez ten czas nie będę miał nawigacji, wezmę sobie od żony, pożyczę tutaj zawieszkę na telefon, żeby mieć chociażby Google Maps. Wszystkie ustawienia działają poza właśnie rozpoznawaniem znaków drogowych, no ale to mam też oczy i patrzę na jezdnię. Natomiast najdłuższy termin, jaki uzyskałem odpowiedź, to był 18 wrzesień, 1,5 miesiąca. Tyle dobrze w Aronie, że tutaj jest sterowanie klimatyzacją manualną i chwała im za to. No bo gdyby to była na przykład Cupra Leon, albo Seat Leon, albo Formentor, no to bym miał sterowanie klimatyzacją stąd i mógłbym już praktycznie tym samochodem nie jeździć. No, odpowiedzi serwisów, samochód jest na gwarancji, powtarzam się już. Odpowiedzi serwisów, no cóż, takie są terminy. Proszę spróbować jeszcze zadzwonić na gwarancję mobilności Seat Care, czy tam Cupra Care, tak to się nazywa. Zadzwoniłem, tam jest poznański numer, no i facet odbiera, który rozwalił mi głowę dosłownie. Odbiera facet i się pyta, czy wyświetla się prędkość i czy wyświetlają się obroty. No tak. No to autem można jeździć i proszę przyjechać do serwisu. W innym wypadku przyjechałaby laweta, tak zwana usługa door to door, więc przyjechaliby z lawetą, samochód by zabrali, dostałbym auto zastępcze na 3 dni. No i że tak powiem, moja usługa serwisowa gwarancyjna odnośnie uszkodzonego ekranu byłaby brana jakby poza koleją tych samochodów, które umawia się klient. Oczywiście po 3 dniach samochód zastępczy musiałbym zdać bądź wynająć sobie go indywidualnie, tam jest około 100-150 zł za dzień. No i czekać na jakąś odpowiedź z serwisu. Natomiast mi nawet nie chodzi o samą odpowiedź z serwisu, bo domyślam się, co się stało, domyślam się, co się zepsuło. Elektronika się zepsuła, czyli tak naprawdę działało i przestało. Nikomu nie życzę. Natomiast wtedy auto było wzięte poza kolejnością i ja bym przynajmniej wiedział, na czym stoję. Mi nie chodzi o to, żeby mi to naprawiono od ręki w ten sam dzień, ale czekać 18 dni, żeby się dowiedzieć diagnozę dopiero, no to jest kuriozum jak w służbie zdrowia polskiej. O, tak powiem. Tak więc jeżeli będziecie ciekawi, zasubskrybujcie kanał i śledźcie tą dramę, bo dramy, wiecie, będę ją monetyzował, będę to powtarzał i zarobię na 2 takie samochody dzięki tej dramie. Dobra, to się pośmialiśmy. Trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze. Wakacje są, więc wypoczywajcie i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.